Siemaneczko, no nie spodziewałem się, że dziś nastąpi ten dzień, ale nastąpi. Widzę, że winyl ma tutaj tytuł. Zobaczmy, czy jest online, czy coś tam działa. No bo będziemy potrzebowali tego tytułu. Sprawdźmy jeszcze, ile mamy w ogóle procent w tym momencie. Prędkość badań 95, więc będziemy mieli plus 100%, spoko. Prędkość treningu 45, z runą 55 i z tytułem chyba 65. Tak, trening z tytułu plus 10, więc runa i tytuł plus 65% w razie jakbyśmy nie mieli odpalonego buffa królestwa do treningu. No jak tutaj widzicie, 30 dni do końca. Moja aktualna liczba przyspieszeń badań to 10 dni, więc uszczuplimy jeszcze 20 dni uniwersalnych. No i na 65%, chyba tam około 85 dni będziemy potrzebowali, żeby przeszkolić sobie jeden calutki legion T5. Tak, 85 dni nam wystarczy, żeby to przeszkolić, więc 80 dni plus 20 dni do badań, łącznie będzie nas to kosztowało 100 dni, także będzie nas to kosztowało łącznie 100 dni. Dni mamy, można powiedzieć, 1100, więc pozostanie nam 1000. Oczywiście zbieramy sobie te przyspieszenia na skórkę do zamku, żeby mieć jakąś fajną. No i jak dobrze liczyłem, to około na początku nowego roku powinien być skin, na który będę polował, więc dopiero wtedy użyję reszty przyspieszeń, więc będzie to jeszcze 6 miesięcy ponad, albo około 6 miesięcy. W każdym razie równiutkie 2 miesiące temu miałem 950 dni przyspieszeń, więc w ciągu 2 miesięcy zebraliśmy 150 dni. Po przetrenowaniu jednostek pozostanie nam 1000 dni, więc będziemy potrzebowali kolejnych 300 dni, 150 dni na 2 miesiące, więc w kolejnych 4 miesiącach powinniśmy zebrać wymaganą ilość. Równe 2 miesiące temu mieliśmy 950 dni, więc w 2 miesiące uzbieramy sobie, zbieramy 150 dni. Po przeszkoleniu jednostek pozostanie mi dni na koncie 1000, więc będziemy potrzebowali kolejnych 4 miesięcy, żeby mieć 1300 dni. Dlaczego potrzebuję 1300 dni? Bardzo prosty przykład. Potrzebuję 1300 dni z tego względu, że właśnie tyle. Dokładnie będziemy potrzebowali 1325 dni, więc powinno nam się mimo wszystko udać. Oczywiście nie napalam się na to, że ten motyw zdobędę, ale planuję go zdobyć. Nie napalam się na to, bo jak widzicie, bym potrzebował w tym wypadku prawie 5 milionów jednostek. Oczywiście mam tyle milionów jednostek, ale nie mam niestety odblokowanych jednostek T5 ani piechoty, ani magów, więc te dwie jednostki jeszcze będę musiał sobie odblokować i wliczyć w koszta. W każdym razie przez 6 miesięcy, myślę, że nawet troszkę więcej, powinno nam się to wszystko tutaj udać, prawda? Przez te 6 miesięcy powinniśmy to wszystko sobie zrobić, także ja jestem naprawdę dobrej myśli, jeśli chodzi o zdobycie motywu miasta. No a teraz, mimo wszystko, warto sobie zrobić te jednostki D5 z tego względu, że parę rzeczy mnie przekonało. Po pierwsze, no eliksiry wiadomo, dosyć ciężkie KVK, więc jeden legion, jeśli będę miał pełny, będę mógł go sobie leczyć za eliksiry. No i na pewno taki legion T5 zrobi dużo więcej niż moje legiony T4, więc wszystkie eliksiry będą szły w ten jeden legion. Poza tym, co mnie jeszcze tutaj przekonało, no to najsilniejszy lord, moi drodzy. Najsilniejszy lord, obecnie mamy tutaj dosyć małe wymagania, żeby sobie zdobyć 10 tokenów. A 10 tokenów dla konta free to play jest to odblokowanie kolejnego bohatera. Także obecnie 25 miejsce ma mocy, można powiedzieć 8 milionów. Już nawet bez tego buffu królestwa, jeśli sobie to przetrenujemy, oczywiście najsilniejszy lord, jeśli sobie stworzymy jeden legion T5, no to będziemy mieli tutaj 18 milionów mocy, więc
Odblokowanie bohatera na pewno tutaj nam się uda. Oczywiście w wyżynach mocy będę musiał odliczyć sobie te 300 000 jednostek, ale mimo wszystko myślę, że warto. Do tego czasu, tak jak mówię, 6 miesięcy, to powinienem odblokować jeszcze magów i piechotę. No i oczywiście będziemy jeszcze szkolić kolejne legiony, więc łącznie, jak widzicie, tutaj mam 7 milionów jednostek T4, a za 7 milionów jednostek T4 to już na pewno spokojnie będzie można tutaj odblokować sobie skórkę. Sprawdźmy to jeszcze, żeby tutaj nie zrobić żadnej wtopy. Więc tak, 1300 dni, 1400 nawet sobie dajmy te 1325, żeby było. Za 1325 dni będę mógł sobie przeszkolić 5 milionów jednostek T4. Jednostek T4 mamy tutaj prawie 7 milionów, więc te 300 000 na dobrą sprawę, jeśli nam się uda odblokować resztę jednostek T5, totalnie nic nie będzie znaczyła. Także sam się nie spodziewałem, że to dziś nastąpi ten dzień, ale jak widzicie, trzeba się adaptować do panujących warunków. Gwiazdy nam mówią, że to właśnie dziś jest najlepszy dzień, by to zrobić. Małe wymagania w Lordzie, ciężkie walki, odpalony Merit Shop, więc będę mógł już sobie na bieżąco leczyć jednostki T4. Naprawdę nie ma lepszego dnia, nie ma lepszego motywu, żeby sobie odblokować te jednostki T5. Oczywiście podzielimy sobie to na drugi dzień, samo szkolenie, z tego względu, że drugiego dnia chyba dostaje się więcej punktów niż w czwartego dnia. Tak mi się wydaje. Na pewno więcej się dostaje. Więc przeszkolimy sobie dnia 5. Oczywiście najlepiej szkolić dnia 1. Ale to już nas nie będzie interesowało, no bo reszta speed-upów będzie tutaj przeznaczona na wyżyny mocy. Winen powiedział, że już nie potrzebuje tytułu, więc sobie go weźmy. Przyspieszmy sobie od razu te badania. Którzy to łucznicy? Tutaj mamy archerów. Przyspieszmy ich. Wszystkie speed-upy pomocy 30/30. Wszystkie speed-upy do researchu. No i dobijmy to uniwersalnymi speed-upami, moi drodzy. Może 30, tak, zrobimy to za pomocą 30. Pyk, pyk, pyk. Poczekamy, tę minutę poczekamy, wiecie, to jest konto free to play. Nie ma co się śpieszyć. Pół minuty nikogo nie zbawi, prawda? Potem sobie puścimy prawdopodobnie magów. No bo magów mam więcej, więc żeby tam się na pewno wyrobić. Ogólnie zrobiłbym piechotę, ale mogę się nie wyrobić potem z piechotą. A piechoty mam naprawdę malutko. Piechoty mam malutko, magów mam zdecydowanie więcej, więc każda jednostka będzie mi potrzebna. Mamy to. Ale no, przeszkolenie będzie jutro. Przeszkolimy sobie jutro. Także już zobaczymy się jeszcze na przeszkoleniu. No i pamiętajcie, żeby się adaptować do tego, co się dzieje na polu walki. Jesteśmy już w dniu drugim. Mamy nawet odpalony buff królestwa, więc zużyjemy troszkę mniej przyspieszeń niż planowaliśmy, więc oczywiście jest to na plus. Zobaczmy jeszcze, czy jest wolny tytuł. Jeśli jest tytuł wolny, no to od razu lecimy sobie na Home Kingdom. No, tytuł jest wolny, także zróbmy to. 10 minut. Lecimy na Home Kingdom. Trochę teleportów zużyjemy, no niestety, tak, ale coś za coś. Widzę na nowej minimapce, że już tam ktoś jest pod runą prawdopodobnie, więc tutaj gdzieś powinna być runa, nie. Tutaj sobie po prostu teleportowali. W każdym razie runa również gdzieś tutaj powinna być. Runę mamy przy miśku. Czy będę marnował 300 gemów? 11 minut to jest nic, 11 minut to jest nic. Niech leci. A my wrócimy już na szkolenie. Runę już mamy do szkolenia. 5 trening. Tutaj już czekam pod runą obrony, bo od razu po przeszkoleniu no wypadałoby przetestować, tak, jak to hula. Czy to w ogóle hula, czy to było warto, czy jednak siedzimy na te 4 dalej. Także zobaczymy. Pamiętajcie, że tu będzie spokojne szkolenie, tylko 1 Legion T5. Także na dużo tutaj się nie napalajcie. Szczerze mówiąc, jakoś tak nie czuję tego
że odblokowałem te jednostki T5, no bo mam zamiar przeszkolić tylko jeden legion. Gdybym szkolił od razu dużo, wszystkie jednostki, no to wtedy miałbym taki w środku hypik, że w końcu to osiągnęliśmy. No a że mam zamiar przeszkolić tylko jeden legion, to jakoś tego póki co nie czuję. Ale jasne, fajnie będzie już sobie na swoim koncie polatać na T5. Nawet tym jednym legionem. Zobaczymy, co jeden legion będzie potrafił zrobić. No i przede wszystkim, co bardzo ważne, wszystkie eliksiry teraz będę mógł używać na swoje T5. O, mamy już właśnie tytuł, więc chyba najlepsza pora. Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko się zgadza, tak? 75%. No i co? Lecimy, prawda? Pora to przeszkolić. Zerknijmy jeszcze tak dla pewności, ile to wszystkiego pójdzie. 5-2-1. 5-2-1, z tym zaczynamy. Gdzie są tutaj łucznicy? Są łucznicy. 4 dni, 5 godzin, 16 000. Niesamowite. Jakich tutaj użyjemy? Może godzinnych? Dobra, już nie musimy tego klikać. Widzę, że zapamiętało nasze ostatnie ustawienie, więc powinno być trochę szybciej. Jednak mimo wszystko, no, muszę tutaj wybierać te godziny. Bo z tego co kojarzę, to cofnęli tę zmianę, w której dostajemy nadwyżkę użytych przyspieszeń, więc nie mogę sobie pozwolić na zużycie za dużej ilości przyspieszeń, tak? No bo szkoda byłoby wyrzucić to w błoto. Szczególnie, że pamiętajcie, że zbieramy na legendarny motyw miasta. No i przy okazji pamiętajcie, żeby włączyć sobie te tutaj buffy. Zawsze to kilka procent więcej, tak? Dobra, mamy 300 000. No to teraz co musimy zrobić? Wyszkolmy sobie, póki jest buff, póki jest wszystko. Puśćmy sobie te czwóreczki. Bo będziemy ich potrzebować. Będziemy ich na pewno potrzebować. Dobra, tutaj już wszystko chyba jest puszczone. Wszystko jest zrobione. Nie wiem, czy na orków od razu nie zmienić. Dobra, mam 300 000 na zapas, bo póki co mam tylko 290 000 jednostek w Legionie. No ale zobaczymy, jak to będzie hulało. Dobra, bierzemy runę i wracamy. Wracamy na pole bitwy. Szczerze mówiąc, sam się nie spodziewałem takiego sneak ataku na te piątki. A zobaczmy jeszcze w ogóle na co jeszcze chcemy zobaczyć. Chcemy zobaczyć na ranking na pewno. Które miejsce? 4. O ten ranking mi tutaj chodzi, więc nie jest to miejsce 4, jest to miejsce 12. Mam nadzieję, że będziemy w tej 25, żeby otrzymać 10 nawet legendarnych tokenów, żebyśmy sobie odblokowali Teodora. Raczej chyba Teodora chcę odblokować. Tak mi się wydaje. Potrzebuję kawalerzystów. Jasne, nowa piechota jest fajna. Tutaj niestety jej nie mamy, ale z tych bohaterów, których tutaj mamy, może tutaj LSY bym mógł sobie odblokować, ale myślę, że zaczniemy od tyłu. Myślę, że Teodor będzie spoko wyborem, tak naprawdę. Ja potrzebuję Teodora, ja mam te 4, więc będę nakładał przy okazji jakieś debuffy, a ci bohaterowie są raczej tacy bardziej ofensywni. Teodor jeszcze nałoży jakiś debuff, więc przy okazji skorzysta reszta mojej drużyny, reszta moich tutaj sojuszników.
Więc zaczniemy przygodę w zbieraniu bohaterów do kawalerii od Theodora. Miejmy jeszcze nadzieję, że się uda odblokować, że utrzymamy tutaj pozycję minimum 25. No i co? Wracamy na mapę KVK. Tutaj jeszcze takie szybkie zerknięcie dni, tak jak mówiłem, powinniśmy mieć 1000, więc mamy tutaj 1000 dni, tak jak wyszło nam w obliczeniach, więc wszystko się tutaj zgadza. Także to nie jest jakaś tam pochopna decyzja, żeby wyszkolić sobie jeden Legion T5, tylko to jest wszystko przemyślane. Jak doskonale wiecie, no głupotą byłoby, gdybym tyle czasu wszystko trzymał i sobie wyszkolił tylko jeden Legion T5. Pamiętajcie, że moim celem jest legendarny motyw miasta. Mega wytrzymałe te T5 są, naprawdę. Ja już te czwórkami bym trzeci raz wychodził tutaj Legionem. Tutaj malutki pokaz. Właśnie z Rage, czyli no nie pierwszy lepszy przeciwnik. Myślę, że KD jest całkiem przyzwoite, prawda? Więc no te piątki trochę coś tam na pewno pomogą, nie? Tak myślę. Tak mi się wydaje, że te piątki mogą mi pomóc ogólnie, także zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. To był tylko taki szybki odcinek z tego, że teoretycznie mam już te piątki, ale wiecie, to jest tylko jeden Legion, więc za dużo tutaj nie będzie. W każdym razie, no... O, tutaj jeszcze przeciwnik jest pod bramą, pod miastem, więc trzeba powalczyć. Jeszcze poprawimy sobie ten raport. Bo czemu by nie? O, uciekli mi z tego, z zasięgu artefaktu. Niesamowite. Niesamowity timing. Fajna to nowa zabawka jest, wam powiem, te piątki. Ja już bym tutaj tracił połowę życia od kontrataku samego. Coś tam tłuką, także w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo. Moment prawdy, zobaczmy, które mamy miejsce w rankingu. 12. Od 11 chyba do 25 było to samo, więc odbierzmy sobie naszą nagrodę w postaci Theodora. Przejdźmy do bohaterów. No i zróbmy to. Aha, Theodor nie ma filmiku żadnego wprowadzającego, no nieźle. No dobra, w każdym razie już jest. Potem sobie z nim pogadam i zrobimy go sobie może na 5-1? Albo od razu na 5-1-1-1. No, zobaczymy.